Witajcie, dzisiejszy film będzie o cieniowaniu i przyznam, że kręcąc go mam olbrzymie obawy. Jest on niesłychanie subiektywny, ponieważ ile osób robi dekupaż, tyle ma swój pomysł na dobre cieniowanie. To nie będzie film o najlepszym sposobie na cieniowanie, to będzie pokazanie wam, w jaki sposób ja to robię. W międzyczasie pokazuję wam na filmie, że najpierw pomalowałam powierzchnię na biało, następnie oszlifowałam, przykleiłam motyw i co najważniejsze w tej chwili, zabezpieczam serwetkę lakierem. Do cieniowania oprócz farb i gąbeczek tapujących używam tak zwanego opóźniacza do akryli. Dzięki niemu akryle schną bardzo długo, nawet kilkanaście godzin. W takim typowym cieniowaniu panuje zasada, że cień robimy w tym kolorze, jaki jest na naszym głównym wzorze, do rymu. Czyli przy brązowym na brązowo, przy zielonym na zielono, a przy fiolecie robimy odcień fioletowy. Zaczynam od nałożenia najjaśniejszych odcieni farby. Bardzo często rozcieram je gąbeczką, aby uzyskać prawie przeźroczysty kolor. Jako drugą warstwę kładę kolor ciemniejszy, jako kolejny najciemniejszy. Niestety przy rozmazywaniu gąbeczką często najeżdżam i nieco zamalowuję nasz główny wzór na serwetce. Nie przejmuję się tym zbytnio, bo na samym końcu go podmaluję farbami. Dzięki opóźniaczowi, jeżeli w tej chwili wzięłabym do ręki gąbkę, mogłabym zetrzeć całe cieniowanie z obrazka. Opóźniacz ma także minusy, trzeba uważać, żeby niechcący nie rozmazać naszego cieniowania. Jak mówiłam, marzę się jeszcze czasami nawet 10 czy 15 godzin po malowaniu. W tej chwili widzicie, jak poprawiam nieco zatarte kontury. Jeszcze troszkę obmalowałam brzegi, żeby wykończyć obrazek i to już właściwie wszystko. Istnieje wiele metod na cieniowanie. Na przykład metoda suchego pędzla, którą mam nadzieję wam kiedyś nakręcić. Moim ulubionym cieniowaniem jest cieniowanie bitumem. Żeby wam pokazać jego efekt, pomalowałam obrazek jeszcze raz, ale właśnie taką metodą, proszę bardzo. Jak to zrobiłam, oglądajcie na filmie Cieniowanie bitumem. Dziękuję, głosujcie, czy fajny był film.